Znajdujemy się w Rudawce Rymanowskiej. Dzisiaj jest rekonstrukcja bitwy. Jakby pan mógł opowiedzieć o szczegółach? Maj 1915 roku był wyjątkowym majem dla tej części Galicji. Z obszaru głównego pasa karpackiego w stronę głównej drogi prowadzącej do Sanoka i w stronę Sanoka przebijały się wycofujące się oddziały rosyjskiej polowej 8 Armii, ale musiały mieć kogoś cały czas na karku. Ktoś musiał to powodować. Dzisiejsza batalia poświęcona jest grupie kawalerii generała Ottona von Bernta, a szczególnie jednemu oficerowi. 7 maja 1915 roku pod Rymanowem, na wysokości batalii, którą określić można w obszarze pomiędzy Rudawką Rymanowską a Rymanowem, zginął Ritter von Michael Krasicki. Jeden z najbardziej znamienitych austro-węgierskich kawalerzystów. To był jego ostatni bój. Ta pogoda dzisiaj mamy chyba najcieplejszy dzień w roku. To jest pewnie niesamowity wysiłek dla rekonstruktorów. Musiałby pan to zrozumieć w polu. Osobiście trzymam kciuki za tych ludzi, którzy ogromną ilość wody mają w sobie, ogromną ilością wody są polewani. Ale bić się w temperaturze ponad 37 stopni to jest tak jak być pod Berszebą. Pod Berszebą lekka kawaleria australijska, bijąc się w znamienitej batalii przeciwko Turkom, mając te kapelusze na głowie, biła się w temperaturze powyżej 40 stopni. Za kulisami powiedział pan ciekawą historię na temat kapelusza. Jest to jedyny egzemplarz na świecie, tak? Dobrze sobie rozumiałem? Nie, jest to egzemplarz powszechnie występujący, aczkolwiek reprezentuje on jedną, jedyną armię na świecie. Australijską. Tak, armię australijską. Lekka kawaleria, dragoni australijscy i to taki ukłon w stronę słońca, tureckiego ognia pod Berszebą i samej Berszeby. Czyli Australia, można powiedzieć, że przeniosła się do Polski, jeżeli chodzi o temperaturę. Myślę, że jeszcze jest inny wątek, który się przeniósł z bardzo daleka. Powszechnie dostępna jest fotografia lotników austro-węgierskiej kompanii lotniczej zwanej Flik 10 w Rzeszowie, w gronie których stoi oficer armii amerykańskiej w pełnym uzbrojeniu oraz w pełnym umundurowaniu polowym. I to jest pytanie, co robi Jankes wiosną 1915 roku w Rzeszowie? No właśnie, co robi? To był attaché wojskowy jednej z ambasad znajdujących się na terenie Europy, a Stany Zjednoczone wówczas jeszcze były krajem neutralnym. Wracając jeszcze do dzisiejszej rekonstrukcji, dlaczego warto tutaj przychodzić na tego typu wydarzenia? Bo historii trzeba uczyć na żywo najmocniej. Szkoła, jeżeli nauczyciel uczy, a nie realizuje programu, nie daje tego, co potrafią dać szeroko pojęte przeżycia, doznania i emocje poza światem internetu. Czy w niedalekiej przyszłości jest planowana kolejna rekonstrukcja? Jesień 2026 roku. Nowosielce, a potem Dukla, a potem diabli wiedzą jeszcze gdzie.